Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek w ogniu pytań, środa, godzina 19. Dzisiejszym moim gościem jest Rafał. Cześć Rafał. Cześć, witam wszystkich. No i taką tradycją już tego podcastu jest to, że pozwalam moim gościom, żeby przedstawili się sami i powiedzieli, czym się zajmują, co jest ich codziennością. No ty przyszedłeś z taką dosyć niecodzienną pasją, hobby. Powiedz coś troszkę więcej. Tak, no więc cześć, jestem Rafał, jestem odtwórcą historycznym. Zajmuję się odtwarzaniem realiów wczesnego średniowiecza. Skąd w ogóle i kiedy się u ciebie zaczęła taka, no nie wiem, zajawka na tego typu klimaty? Czy w szkole bardzo historię lubiłeś dlatego? Tak, głównie zawdzięczam to, myślę, rodzicom. Jak byłem jeszcze małym chłopcem, jechaliśmy gdzieś na wakacje, zawsze ojciec mnie ciągnął po jakichś zamkach, muzeach, pokazywał, jak w wieku tym właśnie chłopięcym już człowiek jakieś tam patyki, walczył z pokrzywami. Później zacząłem coraz bardziej interesować się tą historią, zresztą był to zawsze mój ulubiony przedmiot w szkole, byłem na olimpiadzie historycznej. Później zacząłem poznawać coraz więcej ludzi, zaczęły się pojawiać w Polsce różne pikniki historyczne, eventy historyczne. Na początku obserwowałem to jako widz z boku, tak sobie myślałem, o fajnie by było tak być takim rycerzem, czy wtedy jeszcze nie rozróżniałem, prawda, tych epok, wszyscy byli dla mnie jednakowi. Później trafiłem na Wyspę Wolin i na festiwal, największy festiwal na świecie, Festiwal Słowian i Wikingów, zawsze się odbywa co roku, pierwszy weekend sierpnia na Wyspie Wolin, zjeżdżają ludzie z całego świata, parę tysięcy odtwórców, 52 nacje rok temu były, także jest naprawdę co oglądać, zapraszam serdecznie. Zresztą od jakiegoś czasu jest też transmitowane w telewizji publicznej. I w którym momencie postanowiłeś dołączyć i jakby stać się rekonstruktorem, tak? To była w ogóle taka dosyć śmieszna kwestia, bo myśmy tak namiętnie jeździli na tą Wyspę Wolin z moją obecną małżonką jako turyści. I tak no słowiańska noc kupały, wianki, no to jedziemy na Wolin, bo to tak zaraz przy granicy niemieckiej, to jesteśmy w stanie w piątek po pracy wsiąść do auta, na wieczór być na miejscu, w sobotę i niedzielę do południa aktywnie tam spędzać na terenie skansenu i niedziela w nocy jesteśmy z powrotem w domu, w poniedziałek można iść do pracy, prawda? To takie zażynanie organizmu totalne, no ale któryś raz już jak tam przyjeżdżamy, któryś raz albo nasty raz, w końcu taki Paweł Kuferek, pozdrawiam serdecznie ze Szczecina, przychodzi i mówi, ale ja cię gościu tutaj no w ogóle regularnie widzę, ty może chciałbyś do nas dołączyć, nie? No ale no my mamy 1000, nic się nie wystarczy, że będziesz przyjeżdżał tak jak przyjeżdżasz. No i tak to się zaczęło, no później. No właśnie, jak liczna jest ta wasza grupa, to stowarzyszenie? Znaczy grupa, masz na myśli grupę tutaj naszą w Holandii, czy ogólnie nie, ruch? Ogólnie, bo mówiłeś, że ten ruch jest bardzo, bardzo liczny. W Polsce jest, ja myślę, że około 100-200 tysięcy odtwórców, jeżeli by policzyć. No trudno to oszacować, bo są różne epoki. Ludzie odtwarzają od wczesnego, od neolitu. My akurat odtwarzamy realia wczesnego średniowiecza, ale są też grupy rycerskie. Teraz przecież był Grunwald, tyle co. Są drużyny, które odtwarzają II wojnę światową, okres napoleoński. Są drużyny, które odtwarzają Rzym. Także no, myślę 100-200 tysięcy ludzi takich aktywnych w ruchu. Okej. A tutaj w Holandii, powiedz, bo mówiłeś o jakimś takim waszym, nazwijmy to, wiosce. Tak. No tutaj w Holandii polskich grup działa dwie. Nasza Kolowrat tutaj właśnie z okolic Rotterdamu i w Tilburgu działa druga drużyna Galtarna. Oni tam też, znaczy to już w tej chwili zaczynaliśmy jako polskie drużyny, w tej chwili są to polsko-holenderskie drużyny, jedna i druga. No jak wikingowie rekrutujemy z miejscowych, prawda? No I wy się zajmujecie de facto wczesnym średniowieczem, tak? Tak. My zajmujemy się stricte okresem wczesnego średniowiecza, czyli tą epoką wikingów tak zwaną, czyli tam datowanie VIII-XI wiek. Tak się przyjęło to epokę wikingów datować na ten atak na Lindisfarne, 793 i kończymy w 1066. Dobra, powiedz mi coś więcej o tym stowarzyszeniu Kolowrat. Więc no, nasze stowarzyszenie ogólnie w tym roku ma już 17 lat.
Zaczynało w Polsce, zaczynało jako Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej, tam chłopacy w Kaliszu, najstarsze miasto, wzmiankowane miasto w Polsce, pierwsze pisemnie, które się ponoć pojawiło. W tej chwili tam już historycy spory toczą, czy to chodziło o ten nasz Kalisz, czy jakiś tam inny, ale to nie będziemy tutaj robić lekcji historii. W każdym razie zaczynali chłopaki 17 lat temu zaczynali w Kaliszu jako Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej. Później była część tam osób, które działa do tej pory. Oddzieliła się jak gdyby sekcja wczesno-średniowiecza od tego Bractwa Rycerskiego. Później zapadła decyzja, że zakładają swoje stowarzyszenie i powstała właśnie drużyna Wojów Kolowrat, których logo tu właśnie mam na koszulce nawet. No i 5 lat temu, bo jak już zacząłem działać tam na tym Wolinie, poznałem się z tymi chłopakami z Kolowratu, między innymi właśnie braliśmy ślub słowiański z moją obecną małżonką, braliśmy ślub słowiański właśnie na wyspie Wolin i żercą, czyli takim kapłanem, który udzielał nam ceremonii, był wódz polskiego Kolowratu i tak się poznaliśmy i zaproponował, żebyśmy połączyli siły jak gdyby, i zapadła decyzja, że otwieramy tutaj oddział Kolowratu w Holandii. No w tej chwili mamy około 30 aktywnych członków. Jak mówię, no 5 lat temu była to stricte polska grupa, w tej chwili już tak pół na pół Polacy, Holendrzy. Jak się Holendrzy w ogóle zapatrują na uczestniczenie w polskiej grupie rekonstrukcyjnej? Znaczy w tej chwili to już mówię, to już nie jest polska grupa, to już jest po prostu nasza grupa. Mieszana. To już jest nasza grupa i to też już jest tak troszeczkę, że w tej chwili to już nie ma różnicy Polak, Holender, my jesteśmy jak gdyby rodziną taką, my razem spędzamy urlopy, święta, po prostu no, spotykamy się, bo się lubimy i zresztą taka w ogóle chyba powinna być idea hobby, że to ma nas odstresować, bo jeżeli Dokładnie. w momencie, kiedy... Ma łączyć, a nie dzielić. Dokładnie, masz się stresować, to po co to robić? Lepiej chodzić na ryby, prawda? A czy w Holandii ogólnie są popularne tego typu zajawki? Chodzi mi o rekonstrukcję, że są takie typowo holenderskie grupy, czy to bardziej jest popularne w Polsce? Tak, oczywiście są holenderskie grupy, tutaj zresztą mają parę bardzo fajnych skansenów, między innymi tutaj w Alpen aan de Rijn jest Archeon, w Eindhoven prehistoryczna wioska, z tym, że te grupy holenderskie walczą, bo tutaj też jest ta główna różnica między nami a nimi, jest styl walki, bo jedną z tych form rekonstrukcji też walczymy za pomocą replik broni z wczesnego średniowiecza i oni walczą na ten styl zachodni, taki bardzo delikatny, oni nie używają opancerzenia, nie uderzają na Wszystko głowę. tak bardziej na niby jest. Tak, bardziej taki teatrzyk. U nas to jest taki żywioł. Zresztą prezentowaliśmy tutaj w maju to na terenie skansenu w Eindhoven. I tam właśnie komentator tłumaczył ludziom, że oni walczą na styl zachodni, bardziej reżyserowane walki. U nas to już jest prawdziwa walka, każde uderzenie tak naprawdę może zrobić krzywdę, dlatego my używamy hełmów, używamy rękawic, używamy zbroi. Powiedz mi, dlaczego w ogóle ważne i warte jest podtrzymywanie tradycji i pamięci o tych wydarzeniach historycznych? Zresztą myślę, że to jest element jakiejś takiej naszej tożsamości, prawda, bo tutaj w tej chwili nam narzucają różne stereotypy, ale jednak ważne skąd pochodzimy, skąd się to wszystko wzięło. Nieraz jak tłumaczę tam na skansenie, przychodzą ludzie, tłumaczę. W tej chwili do tej pory można doszukiwać się różnych takich rzeczy w naszym życiu codziennym, które pochodzą z tego okresu, właśnie z tamtych czasów, na przykład daleko nie szukając. Mamy do tej pory, wieszamy podkowy nad drzwiami, przynoszą szczęście. Skąd się to wzięło? Po prostu żelazo było bardzo drogie. Jeżeli koń zgubił podkowę i znalazłeś ją, zaniosłeś do kowala, ją sprzedałeś, to byłeś ustawiony na pół roku. Czyli miałeś szczęście. Dobrze, wróćmy jeszcze do stowarzyszenia. Jak w ogóle wygląda cała struktura tego stowarzyszenia? Czy jest jakiś, no nie wiem, nazwijmy to prezes, dyrektor? Tak, no tutaj odtwórstwo historyczne, znaczy inaczej. Zaczęliśmy działać my, stricte jako Kolowrat w Holandii, jako grupa rekonstrukcyjna. Jako grupa rekonstrukcyjna po pewnym czasie zapadł pomysł, że chodźcie zrobimy, bo działaliśmy na zasadzie stowarzyszenia zarejestrowanego w Polsce z oddziałem w Holandii. W pewnym momencie
żeby zrobić to osobno, tak? Tak, weźmy, zarejestrujmy, bo to tam w kwestie prawne, formalne, zresztą daleko tam przewozimy te repliki broni, używamy noży i tam jakaś policja nas zatrzymywała, problemów. Tak, bo wy noże macie, w ogóle jak to, co pan robi z mieczem? Wiesz, różne tego typu rzeczy i zarejestrowaliśmy stowarzyszenie tutaj oficjalnie Vereeniging w Holandii, z tym, że zapadła decyzja taka, że odtwórstwo historyczne będzie tylko jedną z form działalności stowarzyszenia. Bo główną takim celem stowarzyszenia to jest propagowanie polskiej kultury, integracja polsko-holenderska i to są nasze główne cele. I jak mówię, odtwórstwo jest jedną z form, teraz chcemy ruszać z konwentami gier planszówkowych, chcemy jakoś aktywizować tą Polonię na weekendy, bo też w ogóle taki paradoks holenderski, że no, w Rotterdamie jest największe skupisko Polonii, tak wydaje mi się w Holandii, też jedno z największych. Przynajmniej tutaj w Zuid-Holland. A tu nic się nie dzieje, a tu się nigdzie nie dzieje. Gdzieś pojedziemy, nie wiem, Tilburg, coś się dzieje dla Polonii, tu się dzieje, nie dzieje zupełnie nic. Nawet w tym roku przecież nie było nawet finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rotterdamie. Myśmy występowali w Hadze. To może dołączyć do waszej grupy i jakie trzeba mieć, no nie wiem, może jakieś specjalne cechy i umiejętności, żeby móc dołączyć do... Dołączyć w zasadzie może każdy. Jedyne, czego my wymagamy, to jest bezkonfliktowość, nie? Czyli jeżeli będzie człowiek jakiś konfliktowy, będzie miał problemy z samym sobą, ja to podkreślam za każdym razem, my nie jesteśmy grupą terapeutyczną. My nie jesteśmy grupą, tak jak mówiłem wcześniej, spotykamy się, żeby się odstresować. Jeżeli ktoś przychodzi, robi jakieś problemy, to wtedy nie jesteśmy dorosłymi ludźmi. Mówimy, no stary, sorry, ale weź swoje zabawki, idź do innej piaskownicy. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację, i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. A jakie są najważniejsze i takie najbardziej popularne wydarzenia, w których bierzecie udział, czy tu w Holandii, czy ogólnie na, powiedzmy, arenie europejskiej? No, my tutaj akurat bierzemy udział w eventach na terenie całej Europy praktycznie. No najważniejszym jest to wydarzenie, o którym wcześniej wspomniałem, czyli ten Festiwal Słowian Wikingów na wyspie Wolin. Jest to coś niesamowitego, polecam każdemu zobaczyć, można wygooglować na YouTubie, wystarczy wpisać Wolin Bitwa, Wolin Festiwal, no po prostu jest to coś niesamowitego, cała wyspa jest zamieniona, władze miasta oddają jarlowi Wikingów klucze do miasta, przez 4 dni festiwalu, wszędzie w sklepach, wszędzie można spotkać Wikingów, słyszy się tak jak 1000 lat temu, słyszy się wszystkie języki praktycznie, no oczywiście tam najczęściej język angielski dominuje, bo jest najłatwiej się porozumiewać między grupami, ale mówię, są grupy z Kanady, przyjeżdżają grupy, Filipiny, Australia, tak, 52 nacje. 52 nacje, teraz przez konflikt na Ukrainie, wojnę na Ukrainie, troszeczkę mniej jest turystów ze wschodu, ale wcześniej dużo Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Czechów, Słowaków. Wiadomo, tutaj ten obszar Europy dominuje. Skandynawia cała, Norwegowie, Duńczycy, Szwedzi, Polacy, Niemcy, Anglicy, Włosi. W pewnym momencie, wiesz, Węgrzy oczywiście, z którymi się nikt nigdy nie potrafi porozumieć, ale zawsze tam jakoś Francuzi. No to mówię, to jest ten największy festiwal tutaj na terenie Holandii, czyli maj jest tutaj w Alpen aan de Rijn jest Archeon, jest w maju Prehistorische Dorp Wikingowie w Eindhoven, później na koniec sierpnia, ostatni weekend sierpnia będziemy znowu na Archeonie. No i dużo pomniejszych imprez. Tutaj pod Rotterdamem mamy też taką mały skansen, na razie jeszcze mały, on jest rozwojowy, bo jest w trakcie tworzenia. W tej chwili stoją 2 chaty z okresu wczesnego średniowiecza. Jedna tutaj znaleziona w Rotterdamie, podczas budowy Markthalu znaleziono 6 takich chat. Druga jest, oryginał był znaleziony w Spijkenisse, jak budowali McDonalda, tam się dokopali. I tutaj jesteśmy też raz w miesiącu otwarci dla odwiedzających, można śledzić na naszej stronie, sprawdzać kiedy.
Oczywiście wszystkie linki do waszego... Myślę, że ty mi podsyłałeś jeden link i tam było na wystarczy Linktree zeskanować. i tam było parę wystarczy różnych linków zeskanować. podpiętych, więc ja to w opisie filmu dołączę, więc... Wystarczy wszyscy zeskanować będą mogli QR-koda sobie, i... tak. Powiedz mi, jak w ogóle wygląda cały proces przygotowania i planowania rekonstrukcji. No to zależy jak tematycznie, czemu tematycznie jest event poświęcony. Tak jak na przykład ten festiwal, o którym już wspomniałem na Wolinie. Okej, dobra, Wolinie. to weźmy na tapet ten Wolin. Jak planujecie i przygotowujecie się do takiego Organizatorzy tego festiwalu na Wolinie co roku dają jakiś temat przewodni. Temat przewodni festiwalu. W tym roku to już jest 29 w ogóle festiwal. Będzie chrystianizacja Pomorza, a więc będzie dużo wydarzeń związanych z tą chrystianizacją. Tam jeszcze trzeba, że ten festiwal to nie jest tylko bitwa. Bitwa to jest tylko jedna z form rekonstrukcji. Przede wszystkim pokazy rzemiosła. Pokazy rzemiosła, czyli rzemieślnicy odtwarzają dane rzeczy za pomocą narzędzi z epoki i metod z epoki. Są też cała teoretyczna, jest strefa czytania, gdzie przyjeżdżają profesorowie z uniwersytetów z całego świata i prowadzą tam wykłady na żywo dla ludzi na dany temat. Przyjeżdżają autorzy książek, jak na przykład taka pani Monika Maciewicz, autorka książki Wiedma, pani Ela Herezińska, autorka książki Harda, i oni opowiadają, jak powstawała ta książka, jak gdyby. Także to jest bardzo, bardzo skomplikowany i duży twór. Co z materiałami i powiedzmy, nie wiem, wszystkimi strojami, rekwizytami? Skąd wy to wszystko czerpiecie? Czy to wytwarzacie sami? Często gęsto tak. Znaczy, nie wszystko robimy dosłownie sami, bo po prostu nie specjalizujesz się we wszystkim, a będziesz albo pracował w skórze. Znaczy, możesz próbować robić wszystko, ale wtedy nie dojdziesz do niczego, do perfekcji, prawda? Czyli na przykład jeden wytwarza coś w skórze, drugi zajmuje się jubilerstwem, trzeci kuje, czwarty robi jeszcze coś innego. Także tutaj właśnie my mamy tutaj w drużynie, na przykład mamy w tym naszym holenderskim oddziale tutaj w Holandii, mamy rzeźbiarza, mamy kowala, mamy tkaczki, także dużo rzeczy robimy sami. Jakieś tam ławki, stoły, ale jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda tak, że jeżeli dołączasz do nas do grupy, masz ten okres kandydacki, to trwa około roku czasu, ten okres kandydacki. I pierwsze, na co sobie musisz odpowiedzieć, kogo chcesz odtwarzać. I wtedy no ja akurat jestem liderem tej naszej tutaj holenderskiej grupy, rozmawiamy na ten temat i w zależności od tego, jaką sylwetkę chcesz odtworzyć, czy Skandynawa, czy Słowianina, czy może Rusina, nie mylić z Rosją oczywiście, bo chodzi o Ruś Kijowską, czy może Bizancjum, czy jeszcze jakieś inne tereny, wtedy zostaje ci przydzielony piastun, opiekun i on cię już, bo wiadomo, nikt z nas nie przyszedł do grupy jako nauczyciel historii. I po co jak gdyby przecierać nowe ścieżki, jak można skorzystać z tymi, którymi już ktoś przeszedł. I ten opiekun cię nakierowuje na źródła i wtedy już za pomocą tych źródeł masz pomysł, dobra, odtwarzam jakiegoś tam na przykład z Europy Zachodniej. Czyli ktoś ci powie, słuchaj, to możesz sobie fajny strój dopasować, bo jest taki psałterz bawarski. I tam masz ikonografię, już wiemy mniej więcej, jak oni chodzili ubrani. I no dobra. Zaczerpnąć wiedzy też. I ktoś mówi, dobra, no ale to jakie ja materiały muszę używać? I po to już jest nasza rola tych bardziej doświadczonych ludzi w ruchu, żeby cię pokierować, żebyś tam nie kupował jakichś tkanin, które ci się do niczego nie nadadzą, tylko naturalny len. I dobra, no ale kto mi to uszyje? No możesz sam próbować uszyć, fajnie by było, no ale nie każdy ma rękę pod igłę, prawda? Niektórzy wolą miecz. Dlatego wtedy, no słuchaj, tutaj jest dziewczyna, która szyje, możesz się z nią dogadać, ty jej na przykład, nie wiem, wystrugasz łyżkę, a ona ci uszyje spodnie, nie? Tak zwany barter, tak? No wymiana handlowa, gęsto wymiana handlowa. No są też ludzie, którzy żyją z tego. Są ludzie, którzy żyją z tego, wytwarzają te przedmioty i później, bo przy każdym takim wydarzeniu jest też market i można tam nabyć za walutę określone przedmioty. Ja na przykład tutaj ja takich rzeczy nie robię, ale to są repliki wczesnośredniowiecznych ozdób wikingów, bransolety, pierścienie. Co poza bitwami, strojami i rekwizytami jeszcze? Ja najbardziej lubię pływanie łodziami.
Najbardziej pływamy, mamy repliki łodzi wczesnośredniowiecznych, staramy się, w tym roku akurat nam nie wyszło, bo był za bardzo tłoczny sezon, ale staramy się raz w roku przynajmniej popłynąć na taki parodniowy rejs z taką repliką łodzi. To też zdjęcia na naszej stronie, można pooglądać, jak to wyglądało w praktyce. Niesamowite przeżycie. Pamiętam 2 lata, nie, więcej, 3 lata temu dopłynęliśmy do granicy z Polską, podpłynęły 2 kutry Straży Ochrony Wybrzeża. Mówię, witamy prawdziwych wikingów i później płynęliśmy w takiej eskorcie, my z rakarem, snekiem, bo to akurat replika sneki, płyniemy środkiem i dwa kutry nas eskortują. Oczywiście dopływamy do któregokolwiek tam wybrzeża, mariny, tłumy turystów, każdy chce sobie zdjęcie zrobić, każdy chce dotknąć, pomacać, nie? Także coś niesamowitego. No jest to też taki, w tym momencie, kiedy płyniesz tą łodzią, jesteś najbliżej realiów, jesteś w takich samych warunkach, jak oni byli 1000 lat temu. Czyli no to teoretycznie mamy wszystko to samo, co oni mieli kiedyś. Czy musicie współpracować i współpracujecie, nie wiem, z historykami, czy z jakimiś archeologami? Tak, oczywiście. Bardzo często ci ludzie też wchodzą w skład grup. Czyli tak z pasji i z zamiłowania bardziej. Tak, praktycznie w każdej liczącej się z tych starszych drużyn, połowę ludzi nawet inaczej było tak, że gęsto było tak, że ktoś przyszedł do drużyny jako nastolatek i później już cała jego ścieżka kariery naukowej, jak gdyby zawodowej, była z tym związana. Czyli byli ludzie, którzy zaczynali od odtwórstwa, a skończyli z tytułem profesora i piszą książki na ten temat. No oczywiście, no też mówię, są członkami grup, też ci ludzie bardzo często przyjeżdżają na eventy, tak jak wspomniałem, są wykłady, przychodzą do nas, słuchajcie chłopaki, to nie było tak, tutaj archeolodzy też są gęsto członkami grup. Powiedz mi o roli kobiet. Czy w ogóle dziewczyny mogą dołączyć do waszego stowarzyszenia i czym one się tam mogą zajmować? Znaczy powiem inaczej, no, dziewczyny są chyba najważniejszą częścią grupy. Gdyby nie było dziewczyn, to byśmy chyba cały czas jedli kiełbasy z grilla. Albo kebaba. Chociaż nie powiem, zdarzają się mężczyźni, którzy super gotują. Na przykład tam kolega z takiej drużyny zaprzyjaźnionej z Polski, Kruki, 3 lata temu we Francji wygrał konkurs kulinarny. Jego potrawa została na festiwalu wybrana najlepszą potrawą. No ale pamiętajmy o tym, że my odtwarzamy warunki wczesnego średniowiecza. Czyli we wczesnym średniowieczu kobieta miała bardzo ważną rolę w społeczeństwie. To dopiero później chrześcijaństwo sprowadza kobietę do roli podrzędnej. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o tą kulturę skandynawską, właścicielem majątku w domu była kobieta. Facet jak jechał na wojnę, no to kobieta zarządzała tym wszystkim. No i tak gęsto jest też na naszych obozowiskach, że my jak idziemy do bitwy, wszystkiego dopilnowują w obozie kobiety. Kobiety też się odznaczają dużo większą wytrwałością, także kobiety dużo cierpliwością, tak, że na przykład to rzemiosło, faceci się zajmują tym rzemiosłem przez jakiś okres tam czasu, pierwsze jakieś takie niepowiedzenia, dobra, nie, już nie będę tego robił, będę wojownikiem, nie? A kobiety mają tą cierpliwość, że właśnie dłubią i po jakimś czasie dochodzą właśnie do czegoś, do konkretnych, wymiernych efektów. Powiedz mi, czy biorąc udział w rekonstrukcjach, można faktycznie zaczerpnąć wiedzy stricte historycznej? Tak, jak najbardziej. Staramy się najwierniej odtwarzać dane realia. Chociaż tak jak mówiłeś, wynik zostawiacie już do wynik bitwy. Tutaj jeżeli mówimy o wyniku bitwy, to tak, chociaż też na przykład na jakichś pokazach mamy z góry założony scenariusz, że tak i tak się ma odbyć, prawda? No, także to nie jest, ja mówię to zależy od danego wydarzenia. Tak, ja mówię tutaj o tej największej bitwie na Wolinie, tam wynik jest kwestią otwartą. Po prostu przyjeżdża armia najeźdźców, która chce zdobyć gród, druga armia broni grodu, my akurat walczymy po stronie obrońców i wynik jest kwestią otwartą. Do końca każdego dnia toczymy 3 potyczki i po 3 dniach kto zgromadził większą liczbę punktów, ten obronił albo zdobył. I teraz też warto wspomnieć na przykład, że Fajnie to się wszystko rozwinęło w Polsce, bo na przykład do filmów różnych zaczynają szukać statystów już dokładnie od twórców, nie przebierają jakichś przypadkowych statystów, tylko szukają od twórców. Tego, że ten film jest wtedy bardziej zbliżony i ci ludzie przede wszystkim noszą te ciuchy, używają tej broni naturalnie. Tak, oni wiedzą, jak tym się obsługiwać, jakie były obyczaje, jakie tradycje w danych czasach.
A biorąc takiego, podejrzewam, zwykłego statystę, on nie ma zielonego pojęcia za bardzo o tym. Jak najbardziej. Właśnie tutaj film Wiking, polski tytuł Wiking z Nicole Kidman. Tam na przykład w tym filmie rekwizyty były robione przez odtwórców, między innymi przez Alicję Jaczewską-Nowakowską, dziewczynę z naszej grupy. Tam ona robiła krajki, które na przykład nosiła Nicole Kidman, Alicja Mega, druga rzemieślniczka z Polski, Grzesiu Pilarczyk, jubiler z Poznania, robił dla nich biżuterię. Te rekonstrukcje to są tylko w okresie letnim, jak jest ładna pogoda, czy są też rekonstrukcje bardziej zimowe, powiedzmy? Nie, staramy się, wiadomo, w lecie jest więcej tych eventów, jest większe nasilenie tych eventów, ale my jako grupa jesteśmy otwarci cały rok dla odwiedzających, także można nas odwiedzić też zimą, nie ma problemu, właśnie tutaj na tym skansenie pod Rotterdamem. Są też eventy takie zimowe, chłopacy z różnych tam drużyn organizują na przykład jakieś przemarsze w strojach historycznych po górach, niesamowite zdjęcia, później niesamowita przygoda, także też są takie grupy, które wyjeżdżają na przykład na taki survival do lasu i nie korzystają zupełnie z niczego współczesnego, korzystają... Czyli wszystko zostawiają w domu, tak? Tak. Tutaj wódz polskiej grupy, Kolowrat, ten właśnie, od którego się wszystko zaczęło, Jakub Broniecki, on na przykład prowadzi taki kanał Airway na YouTubie i tam można zaobserwować, on stara się na przykład takie właśnie survivalowe wypady robić i zostawia, jedyne co ma współczesnego to kamerkę, żeby to dokumentować. No taki dobra anegdota, żart. Jakiś czas temu dłubali tam z kolegą dłubankę i mieli taki... Dłubanka to jest w ogóle łódź drążona z pnia i mieli taki zamysł, żeby tą dłubanką dopłynąć z Kalisza do Giecza i podczas tego rejsu przewróciła im się ta dłubanka, zatonęła, no chłopaki wzięli te swoje wiklinowe plecaki, poszli z buta do tego Giecza, na drugi rok był niski poziom wody, woda opadła, jakiś tam turysta zadzwonił po archeologa, konserwatora zabytków i gościu ocenił X wiek jak nic. Później nawet tam gdzieś na Onecie czy ten były takie fajne artykuły, że być może znaleźliśmy dłubankę, którą Mieszko płynął na ślub z Dobrawą, nie? No i później Jakub mówi, no ale ja ją zrobiłem rok temu, nie? I później ten konserwator zabytków mówi, ale proszę mi to udowodnić, nie? I to jest najwyższa forma jak gdyby uznania, prawda? Robili to tak dobrze, że aż archeolog uznał, że to jest oryginał z X wieku. Ale powiedz mi, czy organizujecie jakieś wydarzenia edukacyjne dla dzieci i młodzieży? Tak, staramy się współpracować, że tak jak mówiłem, no, odtwórstwo jest jedną z form działalności naszego stowarzyszenia, ale stowarzyszenie też stara się integrować środowiska polskie i polsko-holenderskie. I współpracujemy z szkołami polonijnymi, szkołami polskimi tutaj właśnie na terenie Holandii. Widzę przed tobą 2 świadectwa, może i 1 dyplom. Może opowiesz coś o tym? Tak, to może pokażę. Tutaj dostaliśmy takie świadectwo z wyróżnieniem, z czerwonym paskiem. To jest świadectwo przyjaciela szkoły przy ambasadzie w Hadze. W tym roku bardzo intensywnie współpracowaliśmy. Gościliśmy dzieci z tej szkoły na naszym skansenie. Tutaj przyjechała klasa 7. i 8. spędziła cały weekend z nami. Żyła jak gdyby w tych realiach, uczyła się tam rzucać toporem, strzelać z łuku, obierać warzywa, przygotowywać posiłek. Słuchaj, no było bardzo ciekawie, bo wyobraź sobie, że głównym celem było takie, że dzieci nie zabierają ze sobą telefonów. I po tym weekendzie bez telefonów dzieci się pytają, czy mogą zostać jeszcze dłużej. Także jakiś pozytywny cel. Bardzo pozytywny. No, mamy też pomysł robić częściej te wydarzenia właśnie. No ale też współpraca na przykład z szkołą tutaj w Bredzie, też współpracowaliśmy razem z uczniami ze szkoły z Bredą i z dyrekcją składaliśmy kwiaty i znicze na cmentarzu Maczkowców. Także bardzo dużo takich edukacyjnych, oświatowych, zresztą tutaj z tą szkołą w Hadze jest też taki pomysł, żebyśmy zaczęli tam co jakiś czas prowadzić takie w szkole żywe lekcje historii. No to świetny pomysł. Tutaj ten drugi dyplom, o którym wspomniałeś, to jest znowu dyplom nam nadany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
tutaj zaprezentuję, to jesteśmy z niego bardzo dumni. Robiliśmy cykl pokazów właśnie dla kombatantów II wojny światowej. Tutaj jest taka pani Zofia Wośko, pozdrawiam serdecznie, ona prowadzi taką szlachetną akcję Paczka dla bohatera tutaj w Holandii. Zbiera po prostu dary dla żyjących jeszcze kombatantów. I te dary są im kolportowane i w okresie tym przedświątecznym, przed świętami Bożego Narodzenia, przed świętami wielkanocnymi są im dostarczane te dary do domu, plus tam zbierają środki i starają się im raz w roku urządzić takie wakacje. A powiedz mi, co tak w ogóle w takiej drużynie historycznej można robić? Jeżeli ktoś by chciał dołączyć, może w ogóle ktoś z widzów zechciałby. Jakie są pierwsze kroki i co w ogóle można w takiej drużynie robić? No tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy cały czas otwarci na rekrutację. Po dołączeniu do drużyny, podjęciu decyzji o chęci dołączenia do drużyny, pierwsze określamy, kogo chcesz odtwarzać, czyli postać z jakiego regionu. Pod tą postać się staramy skompletować, zostaje ci przydzielony ten piastun, o którym mówiliśmy, opiekun, który pomaga ci skompletować ten strój codziennego użytku, jak gdyby, taki strój codzienny. A później już się odtwarzamy realia epoki wczesnego średniowiecza, a więc to jest jeszcze okres, w którym nie wynaleziono opieki społecznej, a więc każdy musi coś robić. Nie można być bezużytecznym. Czyli tak, można być, jak już wspomnieliśmy, wojownikiem. Wojownicy, no najbardziej spektakularne, najbardziej widowiskowe, co się dzieje, to są jednak te bitwy, potyczki. Można być łucznikiem, można być rzemieślnikiem i tak jak już wspomniałem, są tutaj, można się uczyć kowalstwa, można się uczyć snycerstwa, można się uczyć tkania, pracować w skórze. Także tu jest... Część tych rzemieślników już mamy w drużynie, także można się uczyć tego rzemiosła od kogoś. Można też sobie samemu wymyśleć jakieś źródło, jakąś formę rzemiosła, którą chcielibyśmy odtwarzać i jesteśmy oczywiście otwarci na tym. Można, nie wiem, wyrabiać łuki, strzały, można być szkutnikiem, próbować robić łódź. No, tutaj, jak mówię, na terenie skansenu tutaj współpracujemy właśnie z tym stowarzyszeniem Masamuda. To holenderskie stowarzyszenie jest otwarte na każdą formę pomocy. Nie wiem, tutaj mamy też ludzi, którzy na przykład ich formą rzemiosła jest kulinaria. Oni po prostu lubią, sprawdzają się w tym, gotują. A czy to też jest kuchnia tamtych czasów? Tak, staramy się będąc na ten weekend właśnie, bo my tutaj jesteśmy właśnie, tak jak mówię, prócz tych wszystkich eventów, staramy się jeszcze raz w miesiącu być otwartych dla odwiedzających i staramy się przenieść się naprawdę w tamtą epokę. Czyli tak 1:1. Tak, staramy się wykorzystać z przypraw z tamtego okresu czasu, z warzyw, jakie były wtedy dostępne. Gotować w garkach, replikach garków z tamtego okresu czasu. Także też dużo osób, które tam przychodzi nas odwiedzać i na przykład tam spróbowało jakiejś zupy, mówi, ale to smakuje całkiem inaczej, bo jest gotowane na ogniu. To też już nadaje całkowicie... Tak, inny aromat jest chociażby... Tak, świeże powietrze, ogień, także to też robi jak gdyby taką otoczkę. Jak wyglądają te wasze walki? Czy to jest wszystko ustawiane, czy to już są walki takie na, no nazwijmy to, śmierć i życie? Czy może nie na śmierć i życie, ale prawda jest taka, czy zdarzają się jakieś kontuzje, jakieś urazy? Tak, oczywiście. Prawda jest taka, że jest to określane jako sport ekstremalny. Każdy z nas walczących jest dorosły, zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie podejmuje. Jakby nie patrzeć, walczymy replikami broni z wczesnego średniowiecza. Każda z tych broni po małej przeróbce jest śmiercionośna. Czyli używam... Faktycznie na przykład jeżeli ktoś ma miecz, to ten miecz jest naprawdę ostry? Tak, znaczy nie jest ostry. W rekonstrukcji jest taka zasada, że ostrze musi być grubości 5 zł albo 2 euro. Czyli on po lekkim naostrzeniu on będzie normalnie ciął, ale w dalszym ciągu jest w stanie rozbić czaszkę. Topór duński, który wiesz, to jest osadzony tam na 1,20 m kiju i rozpędzany jest do 100 km na godzinę. Zresztą to można też takie różne prezentacje na YouTubie, tam jest taki program Wykute w ogniu, czy coś, oni tam też odtwarzają repliki takich broni i tam na manekinie balistycznym prezentowali, co taki topór może zrobić. Ja osobiście walczę na przykład włócznią. Włócznia na polach bitwy wczesnego średniowiecza rządziła. No i taką różni się tylko tym, że my mamy albo koniec tej włóczni zawinięty, albo kulkę na końcu włóczni, no ale w dalszym ciągu oko można nią wybić.
kość można złamać. Także każdy z nas sobie zdaje sprawę z tego, że ryzyko istnieje. No oczywiście dlatego też używamy opancerzenia. Staramy się też, żeby to opancerzenie jak najbardziej efektownie nas chroniło. Część tego, prócz tego opancerzenia historycznego, używamy też ochraniaczy. Staramy się, żeby one były schowane jednak postrojem, żeby nie były widoczne, nie psuły całej tej publiki. No ale na przykład na tym największej tej bitwie na Wolinie właśnie, bo to jest największa bitwa na świecie, to tak się szacuje, że jeżeli w ciągu jednego dnia jedna osoba trafia do szpitala, to jest dobry dzień. Mhm. A czy ty miałeś kiedyś jakiś wypadek? Na szczęście jeszcze nie. To znaczy jakieś tam drobne rozcięcia, prawda, szycie łuku brwiowego, to my tego nie liczymy jako wypadku, to są koszty własne, prawda? Codzienność, tak? Tak. Zresztą jak to tam Andrzej Sapkowski napisał w książce Rycerz bez blizny, to nie rycerz, nie? Prawda? Także każdy z nas jakieś tam drobne uszczerbki odniósł, prawda? Tutaj jakieś tam szwy były zakładane, ale obyło się bez poważnych kontuzji. W naszej grupie. Przypomnij jeszcze, kiedy jest ten festiwal w Wolinie. Festiwal jest co roku zawsze o tej samej porze, pierwszy weekend sierpnia. No, czyli niestety ten odcinek będzie już opublikowany ale to jakby ktoś był zainteresowany na przyszły rok. Od zeszłego roku, bo dotychczas był 3-dniowy festiwal, czyli piątek, sobota, niedziela, pod wpływem tam publiczności, nacisków zewnętrznych, został wydłużony, zaczyna się w czwartek i trwa do niedzieli. Aczkolwiek warto wspomnieć, że przed festiwalem, tydzień wcześniej, odbywają się warsztaty. I tam jest przekazywane masę wiedzy, przyjeżdżają rzemieślnicy z całego świata, można sobie przyjechać. Ale też mogą osoby trzecie Tak, oczywiście są otwarte te warsztaty, można sobie właśnie przyjechać i można się od takiego mistrza rzemiosła uczyć się na przykład wytwarzania, nie wiem, robienia jakichś tabliczek, łyżek, misek, kucia, wytwarzania instrumentów. Niektóre tam eventy, warsztaty chyba trzeba jakieś tam groszowe opłaty na materiały wpłacić, ale w większości są to bezpłatne i naprawdę jest masa wiedzy przez ludzi z całego świata przekazywana. Także naprawdę warto obejrzenia. Zresztą jak już wspomniałem, od pewnego czasu już to jest też transmitowane w publicznej telewizji, bo już się nie da przejść obok tego obojętnie. No taki duży event, no to i tak, już rządzi się innymi prawami. Dokładnie, już jadąc na przykład autem to się słyszy tam w RMF-ie czy gdzieś, że właśnie na Wolinie zaczął się festiwal Słowian Wikingów, czy jest to transmitowane też właśnie w telewizji, przyjeżdżają ministrowie, przyjeżdżają tam politycy, wiadomo, bo jest to tak duże. W tamtym roku w ogóle było dosyć śmiesznie, bo chodzili tam przed wyborami, różnych tam partii politycy i próbowali agitować wyborców, prawda? Niektórzy mniej lubiani, niektórzy, no ale polityka kwestia gustu, prawda? Każdy ma jakieś tam swoje określone. Dokładnie. Dlatego o polityce nie rozmawiamy na tym kanale, bo to każdy ma inne zdanie i nie ma co się dzielić. Chodzi w tym kanale, żeby łączył Polaków, a nie dzielił. Taką samą mamy na przykład też zasadę u nas w drużynie właśnie, że przy ognisku nie rozmawiamy o polityce i nie rozmawiamy o religii. Na co dzień każdy bo to są dwa takie największe, jak to się mówi, triggery. Dokładnie. Kłótni i nieporozumień. Dobrze, moi drodzy, padła jeszcze taka propozycja, żebyśmy nagrali z Rafałem drugi odcinek już na miejscu tam w wiosce w Lardingen, tak? Dobrze mówię. Tak, na terenie Skosenu. Mówiłeś to pod koniec sierpnia. Tak, no my jedziemy tak. Teraz już jesteśmy w trakcie pakowania się właśnie, bo w przyszły piątek, no teraz to będzie już po festiwalu emitowane, ale my się pakujemy teraz właśnie na ten największy festiwal. Przyjeżdżamy i w zasadzie mamy tydzień wolnego, później odbywa się ten największy festiwal w Holandii na Archaonie w Alpen an der Rhein. 31 sierpnia, no to masz zaproszenie od nas, to robimy pożegnania lata dla różnych tych środowisk polonijnych. To taka impreza wewnętrzna, zamknięta, w zasadzie początek września. Jakby ktoś... Ewentualnie w tygodniu możemy to też przecież nagrać, nie? To, drodzy widzowie, decyzja należy do was. Gdyby ktoś z was, jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach, chciał drugą część już nagraną na miejscu, żebym mógł wam pokazać, jak to wszystko wygląda, jak to się mówi przysłowiowo, od kuchni, to dajcie znać. Myślę, że wywiady z resztą członków grupy też by była fajną opcją. I w ogóle pokazać stroje, pokazać całe rzemiosło. Czyli tak jak mówię, wszystko od kuchni.
Tak, no myślę, że to też by było dużo bardziej zrozumiałe dla Dokładnie, dla no bo sam odbiorcy. podcast tego nie odda, widzowie tego nie zobaczą. Możemy najwyżej w przebitkach wrzucić jakieś parę zdjęć, które mi przekażesz później, ale mówię, no no to nie jest to, co na żywo. Dokładnie. Całkiem inaczej opowiada się o posiłku robionym na ogniu, a całkiem inaczej pokazać, jak się gotuje na tym ogniu. Dokładnie. Prawda? Także mówię, jeżeli byście byli zainteresowani, jestem gotowy coś takiego nakręcić, także liczę na komentarze wasze. I cóż, myślę, że przejdziemy teraz do drugiej części. Kamera jeszcze się nie zagotowała, więc mamy chwilę czasu. To są takie pytania, na które możesz odpowiedzieć albo jednym słowem, Okej. albo tam zdaniem, dwoma. Nie ma żadnych, powiedzmy, ograniczeń. I w zasadzie to są pytania, które zadaję podczas prawie że każdego podcastu, więc jak oglądałeś, to wiesz, jak nie oglądałeś, to się zaraz dowiesz. Co cię motywuje każdego dnia? Mnie motywuje każdego dnia. No to jest dobre pytanie. Córka. Mam taką 4-letnią córkę. Motywacja każdego dnia. Jakie jest twoje największe marzenie? Jest ich masę. Takie najbardziej odległe do zrealizowania. No to popłynąć w taki rejs repliką, ale taki długi rejs. Dopłynąć do Europy, z Europy do Ameryki. A jest coś takiego możliwe w ogóle? Jest. Chłopacy ja osobiście nie brałem udziału w tym rejsie, ale na przykład z wyspy Wolin, tam pod komendą Jerego, to pływają do Skandynawii, pływają do replikami łodzi wczesnośredniowiecznych. Czy tutaj warto wspomnieć, że pierwsza taka właśnie drużyna w Polsce to powstała na Mazurach, to świętej pamięci Jarmeryk ją założył, to ona była stricte żeglarska. Oni budowali łodzie i pływali, nie 50 lat temu. A jakie jest twoje ulubione miejsce w Polsce? No, bez wątpienia Przemyśl. Mój Przemyśl, bo ja pochodzę z Przemyśla. Stare miasto, 1000-letnie, miasto historii. Teraz fajnie władze miasta dbają o to, żeby przywrócić ten historyczny klimat. Także naprawdę jest to warte do odwiedzenia. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Co uważam za swoje? No dzieci. Na pewno dzieci, córka i syn. To największe osiągnięcie. Gdybyś miał napisać o sobie książkę, jaki by miała tytuł? Jaki by miała tytuł? Pierwsza myśl jest zawsze najlepsza, więc... No, trudno mi odpowiedzieć w tym momencie na ten... Dużo w moim życiu się działo, prawda? Także... Może coś właśnie z historią? Z historią, z morzem, zresztą no, dlatego też jestem w Holandii, prawda, bo bliżej morza, no ja z tego Przemyśla to miałem daleko. Jakoś tego, całe moje życie w kierunku tego morza szło. Czyli stary człowiek i morze. Już to było. Jakie są twoje ulubione filmy? Albo seriale, albo no nie wiem, kanały na YouTube. Mogą być tematyczne. No filmy, ja jednak jakoś tak z biegiem czasu wracam do klasyki, prawda, czyli tam Sami swoi, nie ma mocnych, ale no plus stare dobre polskie seriale jakieś. Okay. Uważam, że od pewnego czasu jednak to kino idzie troszeczkę do tyłu, jak gdyby, nie? Opisz siebie 3 słowami. Zdecydowany, otwarty, odważny. Co jest największą twoją pasją poza rekonstrukcjami? W jaki sposób sporty walki, sport, literatura. W jaki sposób najczęściej marnujesz swój czas? Internet. Chyba. Z tym, że no nie do końca tam marnuję, bo tak coś z tego wynika, prawda, bo tam podglądam różne pokazy, co gdzieś tam na innych festiwalach, na których mi się nie udało było, czy tam szukam jakieś znaleziska, bo to teraz... No to właśnie... nie do końca marnowanie. Tak, nie do końca. No ale masę czasu tego jednak schodzi. Jak wyglądał twój idealny weekend? Idealny weekend? To będę miał go za tydzień. Budzisz się w środku wioski wikingów, w środku obozu wikingów. Taka podróż w czasie trochę. Tak, dokładnie. Zapominasz, że masz 2024. Nie? Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Tutaj rekonstrukcja. Jednak tak wbrew pozorom jest to... Znaczy zależy na jakim etapie jesteś, nie? Bo jest tak zrobienie tego podstawowego stroju to nie kosztuje tak dużo, ale później jak już zaczynasz tam repliki, jakieś biżuterii, prawda? No warto... Ja wszystko mam z srebra. Wydatki rosną. Tak, i to wszystko jest ręcznie robione, nie? To nie jest jakaś tam masowa produkcja, tylko to wszystko jest ręcznie robione, także rzemieślnik poświęcił ileś godzin, no to wszystko wiesz, jest z tym związane, bo na przykład 3-krotnie już auto jest zmieniane ze
względu na to, że no jeździmy, no moja żona też jest moim hobby, nasza córka też, jeździmy razem rodzinnie na te wyjazdy i no jeszcze to trzeba wziąć na wyjazd, jeszcze to trzeba. Także to, no dobra, no nasze auto jest za małe, co robimy? No trzeba zmienić na większe, trzeba zmienić. Także w jakiś sposób to też jest przez hobby związane wydawanie pieniędzy, nie? Co jest twoją największą słabością? Słodycze? A jak zdarza mi się podjadać. No i nieumiejętność odmawiania córce. No i tak No, czterolatka. czasami takie życie rodzica. Tak. No. Jak ktoś kiedyś powiedział, nie? Że masz syna, jesteś dumny i tak dalej, ale jak rodzi się córka, kradnie ci serce. Nie? Tym bardziej, że tu warto dodać, że między moją córką a synem jest 20 lat różnicy. Także. Jak się zapatrują na tą różnicę wieku? O, Milena jest dumna, tak? Bo mój brat jest największy, rozmawia tam z rówieśnikami, a dla Adriana to już tak troszeczkę bardziej tak ją traktuje chyba tak jako swoje dziecko bardziej. Jako tak, córkę bardziej, tak niż jako siostrę, bo tak już bardziej odpowiedzialnie do tego podchodzi. No nie ma tych typowych konfliktów między rodzeństwem, że się To już pobiło chyba o zabawki. za duża różnica wieku. Powiedz mi, jakie jest najlepsze wspomnienie z twojego dzieciństwa? Oj, masę tego było. Tak akurat miałem przyjemność, że tak jak mówię, no rodzice starali się edukować nas od wczesnej młodości. Właśnie mówię, te wycieczki z ojcem, jakieś zwiedzanie, no bo w ogóle ja mieszkałem tam na granicy Bieszczad, ale ojciec pochodzi z Kujawsko-Pomorskiego, czyli tam Mysia Wieża, Biskupin, także masę tego było. Czy masz jakieś nawyki, które byś chciał zmienić? Stawianie na swoim. Nieraz bywam twardogłowy. Dobrze, a jakie są twoje cele na najbliższy rok? No, staramy się, żeby to stowarzyszenie właśnie się coraz bardziej rozwijało. Chcemy też zrobić właśnie, marzeniem naszym jako stowarzyszenie jest doprowadzić do czegoś takiego, żeby kiedyś z biegiem czasu w Rotterdamie mieć jakiś taki dom Polaka, jakąś taką izbę, kawiarenkę, gdzie Polak będzie mógł przyjść, nie wiem, wypić sobie jakąś herbatę, kawę, porozmawiać, wiesz, na spokojnie, no bo jednak mamy jako środowisko polonijne mamy z tym problem właśnie, nie? Na najbliższy rok chcemy właśnie rozwinąć te konwenty gier planszówkowych. Bo to tam już członek od nas ze stowarzyszenia Krzysztof w Tilburgu już współpracuje z holenderskimi stowarzyszeniami i tam już prowadzi takie konwenty w Tilburgu, ale chcemy też rozpropagować to tutaj w Rotterdamie, no bo to jest ten problem Rotterdamu. Widzicie, ja tutaj goszczę na podcaście dużo różnych ludzi z różnych środowisk, z różnych branż, więc może jakoś uda się wspólnie coś takiego znaczy to jest właśnie stworzyć. To jest właśnie też ten zamysł, właśnie tak jak mówiłem, tego pożegnania lata, żeby ci ludzie się spotykali i zaczęli robić coś razem. Wspólny pomysł padnie. Wiesz, tutaj tak my jako drużyna współpracujemy tutaj bardzo mocno z szkołą Krav Magi, którą prowadzi Piotr Jerzek. Kiedyś owego czas temu mieliśmy wspólne treningi, także pierwsze 1,5 godziny były treningi Krav Magi, później kto chciał zostawał na otwartych treningach walki mieczem u nas, także tutaj też Marcin Nowakowski, który prowadzi tutaj taką fundację Darzyć Uśmiechem, też współpracujemy, to też na przykład bardzo szybka akcja była warta wspomnienia, jak zaczęła się wojna na Ukrainie i nagle my tutaj na Wyspie Wolin przyjęliśmy tam 40 rodzin z tych z Ukrainy i w pewnym momencie tam telefon, że słuchajcie, przyjeżdżają rodziny, oni nie mają nic, bo tak jak byli, tak przyjechali. I tutaj do Marcina szybki telefon, bus naładowany towarami, myśmy z Rotterdamu tam wieźli na Wolin jakieś ciuchy, artykuły pierwszej potrzeby, koce. Wiesz, także staramy się właśnie jak gdyby współpracować, zacząć tą współpracę od podstaw. Okej, jasne. A z biegiem czasu mamy nadzieję właśnie, że przyniesie to jakiś taki właśnie dom albo owoc coś. jakiś taki, jak to się mówi. No właśnie to marzenie fajnie było, no. jakiś taki właśnie dom polonijny i tak dalej, no bo przykro jest nieraz tak naprawdę patrzeć, przychodzi weekend i widzisz tą, bo jest tutaj, przyjeżdża masę Polonii przecież, która jest naprawdę zdolna, jest pełna pasji i tak dalej, ale tak nie ma... naprawdę się marnują, bo Dokładnie. albo nikogo nie znają tutaj i siedzą zamknięci w domu i tylko, nie wiem, praca, dom, A często gęsto trafiają właśnie jeszcze na te mieszkania agencyjne i wiemy jak to tam wygląda, prawda? Niestety. Jaka była twoja pierwsza praca w życiu? Moja pierwsza praca w życiu. Ja to akurat byłem tak wychowany przez rodziców, że w tym kulcie pracy, nie? Czyli ja na przykład byłem nauczony od dziecka na wakacje sobie już szukać jakiejś tam pracy.
pracy i na przykład jeden miesiąc wakacji pracowałem gdzieś, a drugi miesiąc gdzieś mogłem te pieniążki spożytkować na jakiś wyjazd albo coś takiego. I na przykład, no to chyba takie jedna z pierwszych, no to jakiś pomocnik na budowie, jakieś przynieść cegły, przywieźć taczkę piasku i tak dalej. To 14 tam, czy jakieś takie, ja mówię, no mieszkam na pograniczu Bieszczad, zbiory jakichś owoców, czy to akurat u nas było bardzo proste, bo to nawet jeszcze tam w szkole zbieraliśmy jakieś tam kasztany dla dzików, czy... Masz jakiś talent, który uważasz, że zmarnowałeś? Nie, znaczy no zmarnowałem, nie? To trudno tak powiedzieć, czy cokolwiek zmarnowałeś, bo no mógłbym iść bardziej w jakichś innych kierunkach, ale gdybym poszedł bardziej w tamtym kierunku, to nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Także trudno powiedzieć, czy to jest zmarnowane, nie? Zawsze jest coś za coś. No wydaje mi się, że jestem w jakiś tam sposób dobrym przywódcą, jakimś takim, no ludzie do mnie lgną, jakoś te stowarzyszenie. Łatwo nawiązuje kontakty też właśnie. Jakie są 3 rzeczy, których się nauczyłeś w ostatnim roku? 3 rzeczy, których się nauczyłem w ostatnim roku. Uczę się kowalstwa, no to tak. No, pracuję zawodowo też przy metalu, zawsze tak trochę ten kowal to taki trochę jak... Tak w ogóle on był Taki współczesny kowal trochę. on był tak postrzegany, kowal był postrzegany tak kiedyś w historii jako taki troszeczkę czarodziej, prawda? To, dalej, no nauczyłem się jeździć z przyczepką, no bo ta nasza drużyna się rozrasta coraz więcej, już nie mamy jak tego przewozić, już busy poładowane, wszystko i zapadła decyzja, że musimy kupić przyczepkę, żeby przewozić te nasze obozowiska. To by była druga. No i cały czas doskonale strzelanie z łuku. No to jest też jedna moja wielka pasja. Od 2 lat też wędzimy na terenie skansenu, także sprawdziliśmy sobie wędzarnię. Wędzarnię całą, tak. Zresztą my organizujemy zawsze w grudniu takie opłatek. Wikingowie na to mówili Jule, Słowianie Szczodregody i zawsze takie spotkanie robimy tam właśnie w grudniu. I tam też ludzie jedzą produkty wędzone przeze mnie. W wykonywaniu jakiej pracy byłbyś zupełnie do niczego? Praca za biurkiem. Zbyt Praca za nudna. biurkiem, tak. Zresztą kiedyś, dawno temu, tam się dostałem do jakiejś szkoły wojskowej, tam byliśmy klasyfikowani i tam stwierdzili, że praca w tym to nie dla mnie. Tam zostałem przydzielony jednak w takiej terenowej. Od czego jesteś uzależniony? No staram się, ja akurat jestem taką bardzo przekorną naturą i jeżeli widzę, że coś zaczyna jak gdyby zbyt dużą rolę w moim życiu odgrywać, staram się to ograniczać, prawda? Nie lubię mieć narzuconych jakichś takich także uzależnienia to raczej nie moja bajka. Kim chciałeś zostać, jak byłeś dzieckiem? Żołnierzem. Żołnierzem. Żołnierzem, tak, to było moje pierwsze marzenie. Zresztą, no, Nie wikingiem. Jeszcze wychowanie, no to też tak po części, prawda? Bo wiking, tu trzeba wspomnieć, że no, nie było kogoś takiego jak wiking, nie? No bo wiking to było słowo ze staronordyckiego i wiking to było płynąć na wyprawę zbrojną, nie? Czyli taki pirat jednorazowy. Siadamy na łódkę, jedziemy gdzieś coś złupić, zgrabić, wracamy i to było popłynięcie na wiking, nie? Czyli czego nie lubisz i co cię denerwuje u innych osób? lenistwo, taka apatia, bierność. Nie lubię ludzi, którzy się użalają nad sobą, prawda? Tak wydaje mi się, że tak, jeżeli jesteś w jakimś takim dołku, w trudnym takim momencie, to powinien dla ciebie być taki moment, który trzeba jeszcze bardziej zewrzeć pośladki, prawda? Wziąć jeszcze twardziej... Powinien to być sygnał, tak, żeby prawda. coś zmienić. Jeszcze mocniej pracować, jeszcze coś tam, a nie odpuszczać, nie? Bo to najłatwiej siąść, jak ja jestem biedny, pomóżcie mi, dajcie mi, nie? Czy jesteś szczęśliwy? Tak, wydaje mi się, że tak. Ulubiony przysmak z dzieciństwa? Ja to akurat ten rosół. Do tej pory ja uwielbiam rosół. Dla mnie nie ma, wiesz, niedzieli bez nieśmiertelnego rosołu. Kiedy pierwszy raz uświadomiłeś sobie, że nie jesteś już dzieckiem? U mnie to akurat było dosyć wcześnie, bo ja jeszcze zaraz po szkole podstawowej zdawałem do szkoły wojskowej, bo wtedy jeszcze były takie licea wojskowe i udało mi się dostać do takiej szkoły i mówię, no z Podprzemyśla do Częstochowy, tam w wieku 14 lat już byłem w takiej szkole z internatem, tylko że nie mylić teraz z szkołami o profilu wojskowym, tylko to była stricte szkoła pod Ministerstwem Obrony Narodowej i wtedy już tak bardziej takie dorosłe życie się zaczęło. W trakcie robienia czego tracisz poczucie czasu? Strzelanie z łuku, tak. To jest dla ciebie najważniejsze na świecie. No moje dzieci, na pewno moje dzieci. No właśnie, czy trudniej jest być dzieckiem czy dorosłym?
No bez wątpienia jednak to są całkiem inna skala problemu, jak jesteś dorosłym, prawda? A co według ciebie oznacza bycie prawdziwie wolnym? Co oznacza bycie prawdziwie wolnym? No według mnie przede wszystkim to właśnie, co wcześniej rozmawialiśmy, uzależnienia, nie? Być wolnym od... Ja tak miałem tak na przykład, że długi okres czasu paliłem papierosy i też w pewnym momencie stwierdziłem, nie, no ja jestem więźniem tego, nie? I tak to też właśnie tak z dnia na dzień zerwałem bez jakichś tam planów, narzucanie i tak dalej, nie? No, że coś nie narzuca, że muszę coś zrobić, prawda? Czy i czego uczy cię udział w takim podcaście? No, mogę popatrzeć na siebie później z drugiej strony, prawda? Także też jakaś taka forma przemyśleń, też pewnie jakieś tam rozmawiamy pewno o jakichś rzeczach i też tutaj to, a to mi umknęło przecież. Możemy tutaj jeszcze coś dołożyć, także jakieś takie rozwojowe. Czy uważasz, że technologia nas zbliża do siebie, czy oddala? Czy na pewno ułatwiła dużo? Ja myślę, że na pewno dużo ułatwiła, wiesz, ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy pamiętam, wiesz, jak się pisało tam listy, czy no w tej chwili pamiętam, tam pierwszy komputer, wiesz, mój 30 giga twardego dysku, teraz wiesz, to masz w telefonie, nie? No ale na pewno na przykład tak przy naszym hobby nam to dużo ułatwiło, nie? Na przykład te źródła wszystkie, teraz możesz sobie szukać, wiesz, my będąc tutaj w Rotterdamie mogę sobie przeglądać zasoby jakiejś tam biblioteki, czy oglądać jakąś wystawę. Coś, co jest na drugim końcu świata. Dokładnie. A wcześniej po prostu często gęsto nie było do tego dostępu. Chociażby w waszej pracy, waszej pasji, to też wyszukiwanie różnych faktów historycznych. Tak, właśnie o tym mówię, nie? Jest tam, wiesz, ta świetna Akademia Edu, nie wiem, czy znasz ten portal, gdzie ludzie, wiesz, piszą jakieś prace, wrzucają i ty możesz mieć dostęp, wiesz, zaraz. Czy zostawiłbyś swoje obecne życie, mając 100 milionów na koncie? Nie, myślę, że akurat tu dużo by nie zmieniło. No może jakoś bym mógł bardziej, no postawiłbym na podróże, nie? Bo no, tak jak mówimy, teraz tam mogę sobie jakoś tam wystawę poprzeglądać online. Zbudował łódź i wypłynął w podróż. Znaczy łódź mam, jestem posiadaczem łodzi, ale tutaj akurat mówię bardziej takim, że jakieś tam znalezisko, wiesz, teleportować się tam można by było dużo łatwiej teleportować i zobaczyć to znalezisko. Jaki talent najbardziej chciałbyś posiadać? Raczej czuję się spełniony, chyba nie mam jakichś takich, że chciałbym. Czego najbardziej nie lubisz w Holandii? Czego nie lubię w Holandii? Płasko. Tutaj brak natury. To wiesz, ja jestem jednak z tych pogranicza, bo mówię tam Przemyślu mieszkałem, ale ja jednak jestem urodzony na samej granicy Bieszczad, wiesz, wyjść z domu praktycznie do lasu, a tutaj jednak drzewa rosną od linijki i nieraz mam taki okres czasu, teraz już akurat nie, troszeczkę, bo jeździmy po tych różnych festiwalach i też dużo zaczęliśmy jeździć na tereny Belgii, Francji, tam jest dużo więcej lepiej lasów, troszeczkę więcej górek. Natury, ale miałem tak właśnie, stąd ten Wolin, miałem tak, że jak już tak dłużej byłem tutaj w Holandii i tak się czułem taki przytłoczony. W piątek po pracy to mówiłem do żony swojej, ja muszę jechać, wsiadałem w piątek, już jadąc do pracy miałem rzeczy na weekend, po pracy od razu, bo kończyłem pracę o 3:00, w auto na Wolin i tam ten Woliński Park Narodowy, 2 dni tak dla takiej higieny psychicznej. Nie? Jakiego dźwięku nie lubisz? Jakieś takie piszczące, irytujące dźwięki, no i hip-hopu, rapu, nie? Z czego nigdy nie zrezygnujesz? Tego nigdy nie zrezygnuję. Jak to mówię, nigdy nie mów nigdy, nie? Także trudno powiedzieć, no ale na pewno z oddychania raczej, nie? Już kiedyś przychodzi ten moment, nie? O czym myślisz negatywnie zbyt często? Nie, staram się nie myśleć negatywnie. A do kogo masz całkowite zaufanie? No do mojej żony. Dokończ zdanie. To, czego świat teraz potrzebuje, to... Spokoju. Tak mi się wydaje, że powinien krok w tył. Co byś doradził młodym ludziom, którzy chcą podążać za swoimi pasjami, ale boją się ryzyka bądź porażki? Bez ryzyka nie ma sukcesu, nie? Bez ryzyka nie ma sukcesu, Trzeba zaryzykować. Tak, trzeba zaryzykować i też nie wolno się poddawać, nie? Raz, drugi, trzeci, czwarty nie wyjdzie, ale trzeba tak troszeczkę jak nosorożec, nie? Iść do celu, nie? Klapki na oczy i... Czy było w twoim życiu jakieś wydarzenie, które miało największy wpływ na to, kim dzisiaj jesteś? Nie, no to masę takich wydarzeń, wiesz, tak jak rozmawialiśmy, nie? No, każdy dzień wpływa w jakiś sposób, nie? Jak się tak zastanowisz nad tym, nie? Dobra, ostatnie pytanie. Jeśli nie miałbyś nic do stracenia, co byś zrobił? Jeśli nie miałbym nic do stracenia, co bym zrobił? Trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, nie mieć nic do stracenia, nie? Jednak mówię, no mam te dzieci i to jest taki... No ale popłynął właśnie na tą wyprawę, nie? Dookoła świata.
Tak. Takie wyzwanie życia. Nie? Trzeba mieć marzenia. Czy masz na koniec jakąś myśl, jakieś podsumowanie, coś, co byś chciał przekazać widzom? Nie, no. Tylko jeżeli ktoś jest, jak mówię, zainteresowany, zapraszamy do odwiedzin. Jesteśmy raz w miesiącu. W jakieś konkretne dni? Macie jakiś Zawsze grafik? trzeba patrzeć na stronie, na naszej wszystkie stronie. są informacje podane, tak? Zawsze tydzień wcześniej staramy się umieścić informacje, że w ten weekend jesteśmy otwarci, w tą niedzielę jesteśmy otwarci dla odwiedzających. No i rekrutacja cały czas otwarta. To tym pozytywnym akcentem kończymy. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Cześć. cześć.